Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj reset noworoczny na 2025. Ja muszę ogarnąć mieszkanie, muszę troszkę tak zaplanować mniej więcej tydzień, bo wiecie, że ja takich planów długoterminowych nie robię, ale i tak, jeżeli mam już coś zaplanowane, jeżeli muszę na pewno coś zrobić w danym czasie, to chcę to zacząć wpisywać do kalendarza, dlatego żeby za każdym razem o tym pamiętać. Mam w ogóle skoordynowany kalendarz z Notion, ten z Google'a i do tego planuję sobie filmy, dlatego że ostatnio zapominam różne tematy, chciałabym Wam o czymś powiedzieć i niestety myśl wchodzi mi do głowy i potem ona wypada, bo mam milion różnych rzeczy do roboty i potem po prostu zapominam i te pomysły, które już miałam wcześniej w pamięci dla Was na nowe filmy, po prostu mi znikają. Bo przyszły miesiąc to będzie w ogóle bardzo ciekawym miesiącem, dlatego że planuję w końcu pokazać Wam moje mieszkanie. Chyba poczekamy do tego czasu, aż zrobimy nową renowację w naszym mieszkaniu i zaplanowaliśmy z moim mężem już od dłuższego czasu to, ale to po prostu w nowym filmie, kiedy Wam pokażę nowe mieszkanie, raczej nowe mieszkanie, nowe stare, bo to już będzie rok i dlatego, bo mam rok od kiedy zakupiliśmy to mieszkanie, więc chciałabym Wam wszystko pokazać. Używam SPF-a, JPK, nie wiem jak się to nazywa, ale słuchajcie, wcześniej jakoś nie byłam zadowolona z... Znaczy nie, ta próbka po prostu była mała i testowałyśmy sporo SPF-u z Moniką i nie byłam pewna co do tego. On jest tani, ale ta jakość jest naprawdę fajna i słuchajcie, bardzo dobrze wygląda pod makijażem, nie zbiera się nic, nie ma żadnych jakichś takich minusów i to jest ten SPF 50 PH4 plus Relief Hydration Light Sunscreen i naprawdę fajnie nawilża. Fajnie wygląda i robi taką fajną, gładką cerę, jak na przykład po czym? Po Beauty of Joseon, czyli po boju. Ale mam już go trochę za mało. Ja w ogóle w planie go kupić na Coupang, bo jest naprawdę tani, bo chyba kosztuje około 15 000, co jest tanio jak na sunscreamy, ale mam go za mało na całą twarz, więc drugi do porównania będzie Centella Madagascar Hyaluronic Water Fit Sun Cream SPF 50 PA4+. Jeżeli wycisnę coś jeszcze z tego, bo wycisnęłam na spokojnie. No właśnie te opakowania to trzeba zawsze jakoś tak specjalnie zagiąć, żeby jeszcze wyszło, a za to tego to mi tu wyjdzie całkiem sporo. Trzeba zagiąć go jakoś specjalnie, żeby jeszcze tą resztkę, odrobinkę tego sunscreamu wycisnąć. Szkoda, że te opakowania takie są, bo powinniśmy wykorzystywać całość sunscreamu, który znajduje się w opakowaniu, a tutaj widzicie, kicha. Mogliby w końcu wymyśleć, dlatego czasami te opakowania szklane, na przykład takie zamykane słoiczki tak zwane, są czasami lepsze, jeżeli chodzi oczywiście o wykorzystywanie całego produktu. Dajcie znać, czy też tak uważacie, ale jakoś nie wyobrażam sobie sunscreenu w takim słoiczku. Dziwnie by wyglądało chyba to. Tu chyba dodam jeszcze troszeczkę, bo czuję, że po tej stronie mam lepsze nawilżenie, ale to pewnie też dlatego, że dużo więcej nałożyłam tego sunscreenu po tej...
podobne takie lekkie szczypanie. To pewnie dlatego, że to jednak jest niacinamid. Każdy sunscreen ma niacinamid i niestety on nie zawsze dobrze działa na moją lekko podrażnioną skórę, ale to uczucie też napięcia, takiego szczypania może być spowodowane tym, że wczoraj użyłam Riddle Shota. Teraz raz w tygodniu setkę będę używała. Wiecie, ja muszę na to wszystko wolno podchodzić, tak? Oczyszczanie, zabezpieczanie skóry, no to niestety ja muszę przechodzić bardzo, bardzo wolno, dlatego też raz w tygodniu tylko tą setkę używam. Dobra, zaczynamy się organizować, czyli sprzątać wszystko i będziemy się widzieć. To w Korei bardzo taki temat poważny. Każdy Koreańczyk w domu właśnie ma mokre chusteczki, nie tylko właśnie do tutaj mycia podłogi, ale także do ścierania kurzu, do wycierania wszystkiego. Mokre chusteczki to jest po prostu temat bardzo koreański. Tak jak mówię, zaczęło się to zmieniać. U mnie została resztka. Kiedy wprowadziliśmy się do Mokpo, to właśnie mama mojego męża, czyli moja teściowa, zakupiła nam zestaw mokrych chusteczek i do mycia podłogi, i do ścierania kurzy. Co było dla mnie bardzo takim ciężkim tematem, bo ja chciałam porządnie posprzątać mieszkanie, było tam bardzo dużo kurzu. To mieszkanie w ogóle długo nie było wynajmowane, nikt tam nie zaglądał, nikt tam nie sprzątał i tak zostałam obdarowana takim zestawem, nawet bez takiego sprzętu, którego później sobie zakupiłam. Było to ciężki temat, ogólnie moja przeprowadzka do Korei była bardzo ciężkim i stresującym tematem. Jeżeli chcecie kiedykolwiek posłuchać na jego temat, to dajcie mi znać, z chęcią Wam opowiem co nieco, a jest co opowiadać. Ja muszę zużyć te chusteczki w końcu, bo mam ich mały zapas, jeszcze właśnie z Mokpo, niektóre nawet wyschły, także już nie są one mokre, a suche. Więc czas, żeby się ich pozbyć. Widzicie, jest całkiem... nie jest źle, jest do roboty, ale na pewno trzeba zorganizować, wszystko poukładać, pozmywać naczynia, bo niestety wczoraj nawet na to czasu nie miałam i na pewno chowamy dzisiaj świąteczne ozdoby. Eliasz będzie smutny, no ale muszę to zrobić. No niestety, tak bywa. Kotek śpi. Pokój mam posprzątany, więc czas, żeby zająć się praniem. Troszkę znowu mam ich sporo, ale to przez weekend po prostu tego nie ruszałam. Jeszcze z jedną z taką rzeczy z tych chusteczek, to ja ogólnie używam je do wycierania kurzu z podłogi albo do miejsca tam, gdzie na przykład odkurzacz sobie nie poradzi, więc na przykład pod szafkami na płasko jest bardzo dobrze, żeby wyciągnąć ten kurz. Oczywiście mógłby być normalny mop i mam taki, w końcu sobie zakupiłam. Niestety mój odkurzacz, który przez pewien czas dłuższy miałam, niestety wyzionął ducha. Nie odkurza, nie myje podłogi, więc następnym razem na pewno, jeżeli zainwestujemy w taki odkurzacz myjący, to wtedy zdecydujemy się raczej na nowy i z jakiejś dobrej firmy. A więc jeżeli macie jakieś polecenia takich odkurzaczy myjących, albo po prostu odkurzaczy, może odkurzacz myjący plus na przykład ten robot jeżdżący, chyba takie moje małe marzenie, żeby sobie jeździł tutaj i ten kurz zbierał, to chyba by był najlepszy pomysł, więc jeżeli macie taki odkurzacz myjący i roboty takie samą czyszczące do polecenia, to dajcie znać, ja z chęcią poczytam sobie. Oczywiście Dyson jest ciekawym tematem, ale bardzo drogim, więc nie wiem, czy będzie nas stać po prostu na to, żeby postawić na Dysona, ale pewnie też są inne firmy, które możecie polecić, które także może by się spisały, a by były troszeczkę tańsze. Czekam na Wasze komentarze i Wasze propozycje. Będąc z Wami szczera, uważam, że te święta były najlepszymi świętami, które spędziłam w Korei. Wszystko
myślę, że prawie wszystko nam się udało. Od upieczenia ciasta, po wystrój, po klimat i ogólnie całość poczułam się tak, jakbym spędzała święta już w własnym mieszkaniu, we własnym kwadracie, po kawałku podłogi, zwał jak zwał, ale po prostu poczułam się naprawdę jak w swoim własnym domu. Myślę, że przez to, że święta wyszły tak dobrze, jednak ta tęsknota za świętami w Polsce nie była tak mocno odczuwalna i dzięki temu też poczułam, że mogę świąteczny klimat u siebie w domu także stworzyć. Myślę, że kolejne święta jeszcze lepsze wyjdą. Już się nie mogę doczekać i aż łezka chciała polecieć z tego, że święta już się skończyły. I przy okazji sprzątania w kuchni może odpowiem Wam na parę pytań, które tutaj zadaliście pod ostatnim filmem. Myślę, że to będzie fajna opcja, żeby odpowiadać na pytania w kolejnych filmach, więc jeżeli macie jakieś, to zadawajcie i ja postaram się z mojej wiedzy jak najwięcej Wam przekazać. Jedno z pytań jest: hej, znajomy męża też przyjeżdżają z rodzinami? Ogólnie tak. Oprócz naszej rodziny jest jeszcze jedna rodzina, ale ostatnio ich nie widywaliśmy, dlatego że urodził im się drugi synek. Czasami jeszcze ojciec przyjeżdżał razem z starszym chłopcem, ale ostatnio raczej po urodzeniu maluszka nie wyjeżdżają na jakieś takie dłuższe wycieczki. Bardziej jest to pewnie spowodowane tym, że jest jeszcze ten okres 3 miesięcy, plus kiedy małe jest dziecko, to raczej ciężko podróżować w jakieś dłuższe tripy. Druga rzecz, oprócz rodzin, to także są chłopaki, mają dziewczyny i ja miałam okazję niektóre z dziewczyn poznać, ale nie jest to raczej częste. Na takie wycieczki chłopaki nie zabierają swoich dziewczyn, wolą spędzać w gronie swoich przyjaciół, chłopaków i razem jakoś organizować ten czas. My jesteśmy troszkę inaczej, dlatego że ja bym chciała zobaczyć Koreę, plus no my już jesteśmy po małżeństwie. Drugą rzecz jest to, że mało kiedy zdarza się, że bardzo wcześnie pary anonsują swoją drugą połówkę. To jest bardzo taka koreańska rzecz, że dopiero pary, które są przed ślubem, czyli ten związek dąży do ślubu, zakończenia się ślubem, to dopiero wtedy jest partnerka, partner poznawani z najbliższą rodziną, z najbliższymi przyjaciółmi. Wcześniej nie jest to takie oczywiste i nie jest to takie częste. Pewnie to już się troszkę zmienia, bo to też oczywiście zależy, jak poznaliśmy swoich bliskich znajomych, ale także z jakiego grona znajomi są, bo czasami oni bliscy znajomi są z tego samego otoczenia, raczej pary są z tego samego otoczenia, to wtedy jest to już troszkę różnica. Ale raczej za często właśnie innych dziewczyn nie widuję w tej paczce. Jest to duża różnica między właśnie przyjaźnią w Polsce i związkami w Polsce, bo raczej bliscy znajomi bardzo szybko poznają drugą połówkę, razem jeździmy gdzieś na wycieczki, a tutaj jednak te grupy troszkę są osobno. Marta także z kanału Łobuzy w Japonii zadała mi pytanie, jak odnajduje się wśród znajomych męża oraz jak mój mąż odnajduje się podczas spotkań z moimi polskimi przyjaciółmi, znajomymi. Powiem tak, że ja nawet całkiem fajnie się odnajduję w tej paczce. Co prawda staram się słuchać i koreański bardziej do siebie brać, łapać od nich dużo słówek i starać się jakoś wyprowadzać konwersację, chociaż nie jest to tak prosto. Ja dobrze się z nimi dogaduję, tak mi się wydaje, na tyle ile mogę z moim poziomem koreańskiego. Raczej czuję się tam przyjęta. Nie jest to może tak... Nie jest to może jakaś bliska więź, ale na tyle, że miło mi się z nimi spędza czas.
Jest oczywiście różnie, troszkę się między sobą różnimy, jeżeli chodzi o atrakcje albo o jakieś wyobrażenie jakiegoś miejsca, które chcielibyśmy zwiedzić, ale myślę, że to jest w taki sposób wszędzie. Raczej nigdy nie miałam z nimi zatarczki, nie miałam jakichś problemów, przyjemnie mi się zawsze raczej spędzało z nimi czas i bardzo lubię jeździć na takie wycieczki, mają czasami fajne pomysły, pokazują i sporo też ciekawostek się dowiaduję. Niektórzy z nich mówią nawet po angielsku, więc czasami jeżeli ta konwersacja idzie w bardziej zaawansowany rejon, to wtedy mogę na spokojnie przerzucić się na angielski. Co prawda nie wszyscy, i ten poziom oczywiście jest między nami troszkę nierówny, ale jakoś się dogadujemy. Jeżeli chodzi o mojego męża, tu już był troszkę większy problem. Nie wszyscy moi znajomi znają angielski, ale też są znajomi, którzy znają angielski. Moją przyjaciółką, jak mój mąż był jeszcze w Polsce, to mieliśmy okazję parę razy się spotkać, ale wiecie, to nie jest takie częste, jak na przykład spotykamy się na przykład my, którzy się już wcześniej znaliśmy. Mój mąż jest osobą introwertyczną, więc tu jest jeszcze jakiś taki dodatkowy problem, jeżeli chodzi o komunikację z nowymi osobami. Jest otwarty, a zarazem zamknięty. Jeżeli rozumiecie mi, o co chodzi, bo jednak on jako osoba introwertyczna, mu jest ciężko wchodzić w nowe towarzystwa i mu jest także ciężko o to, żeby znaleźć kontakt z nowymi ludźmi tak łatwo, ale z tego co pamiętam, miał okazję spotkać się z moimi znajomymi i dobrze się bawił, chociaż później był naprawdę wymęczony takimi spotkaniami przez jego przebodźcowanie, jeżeli chodzi o taką ilość spotkań. Było też pytanie na temat naszej wycieczki i czemu tak mało pokazuję w moich filmach z miejscowości. Na tych wycieczkach, jeżeli jedziemy na przykład ze znajomymi mojego męża, często jeździmy właśnie grupą ludzi, więc nie zawsze mam czas, żeby się odezwać do kamery, ale też nie mam czasu, żeby coś nagrać. Po prostu często jeździmy z jednego miejsca na miejsce i to jest takie szybkie, w sensie takim, że czuję sama dużo emocji, czuję sama dużo takiego przebodźcowania i niestety nie mam na to także okazji, żeby wyciągnąć kamerę i tą chwilę czasu spędzić, tym bardziej, że spędzamy razem rodzinnie czas i ze znajomymi mojego męża. Druga sprawa to też jest to, że te filmy, gdzie pokazuję na przykład jakieś widoki i troszkę więcej miejsca, niestety się nie oglądają. No po prostu momenty te są najczęściej pomijane, filmy są nieproponowane nawet przez YouTube, więc moja praca tak naprawdę, takie włożenie w to wszystko, czyli zmontowanie tego filmu, nagranie tego wszystkiego, raczej ostatnio spowodowało mi to, że zaczęłam skracać te widoki, więcej mówić do kamery, skracać filmy, nie pokazać aż tak dużo, dlatego że właśnie filmy później, które nie są za bardzo oglądane, te widoki nie są oglądane, to niestety YouTube zaczyna ucinać mi zasięgi, nawet nie w tych filmach, które tylko właśnie nie są tak mocno oglądane, ale także w innych, więc to jest takie ciężkie. Ja uwielbiam takie filmy, czasami niegadane, gdzie mogę pooglądać ładne widoki, zobaczyć różne takie perspektywy, jak zwiedzać, jak oglądać, co zrobić w danym miejscu, ale niestety YouTube ucina mi i większość osób nie jest tym zainteresowana. No dajcie znać, bo ja mogę poświęcić czas oraz mogę Wam pokazać, bo ja naprawdę lubię takie filmy bardziej artystyczne, ale widzę, że za to po oglądalności raczej te filmy nie są lubiane. Kolejne pytanie to jest o maseczki. Film o maseczkach będzie. Myślę, że w przyszłym tygodniu także taki daily vlog przegadany trochę będzie na moim kanale, więc wtedy poczekajcie na ten film o maseczkach. Pytanie często się pojawia, nadal widzę, że także po innych kanałach zainteresowanie na temat maseczek, więc
chciałabym zrobić powtórkę z tego tematu i czemu taki czas nadal te maseczki są używane tutaj tak chętnie w Korei. Będzie na kanale, zaobserwujcie, polajkujcie filmy, a ja postaram się dla Was taki materiał stworzyć. Dobrze, chyba odpowiedziałam na wszystkie pytania. Jeżeli dzisiaj w międzyczasie dojdą jeszcze jakieś dodatkowe, to na koniec filmu na pewno Wam odpowiem. A tutaj czas na posprzątanie. Zanim Eliasz przyjdzie, muszę ogarnąć tutaj to wszystko, plus jeszcze sobie zrobię kawę, bo jednak czuję, że jeszcze jedna kawa by się przydała dzisiaj. Znaczy nie pamiętacie w najbliższym vlogu, bo ten będzie przed, pokazywałam, że kupiłam nóż do chleba. Później się dowiecie dlaczego, ale już rozumiem, czemu ludzie lubią ten nóż do chleba. Wcześniej jak używałam go, to niestety miałam z nim duży problem, ponieważ ten chleb wychodził mi poszarpany, nierówny, a teraz jak kroję takim nożem, to naprawdę wychodzi równo, te kawałki są takie ślicznie równiutkie, dużo tych kawałków, nie tak jakieś grube, mocne pajdy, dlatego też mam teraz dwa bochenki, jeden tutaj w domu, który sobie na świeżo kroję, żeby był świeży, a drugi pokroiłam od razu i zamroziłam chleb, więc będzie zawsze do na przykład opiekacza, żeby wrzucić Eliasz na rano, żeby miał kanapkę. Ale ten nóż to jest rewelacja. Nie wiedziałam, że będę go potrzebowała, a jednak. Efekt jest całkiem niezły. Zrobiłam salon, jest posprzątany oraz zrobiłam kuchnię, ale nie w całości niestety, bo muszę już lecieć po Eliasza. Zresztą mi tak naprawdę stół do ogarnięcia i umycie podłogi, więc także dużo nie zostało. Może jeszcze przed wyjściem uda mi się to zrobić, ale chciałam Wam pokazać, że pozmywałam naczynia, poukładałam rzeczy, więc jest dużo czyściej. No i sypialnia. Sypialnia także jest ułożona, jest umyta podłoga, moja cała półeczka z kosmetykami także jest ułożona. Jeszcze później chciałabym mój kącik do montowania filmów, ogólnie do siedzenia tam, ogarnąć z biurkiem oraz na jutro przygotować stół na Bori Beauty, ponieważ jutro będziemy nagrywać filmy na Bori Beauty, więc trzeba tam ogarnąć, tym bardziej, że dawno nie było nic nagrywane. Chyba tydzień nie nagrywałyśmy, bo no tak 1,5 tygodnia, a więc trzeba jeszcze tam ogarnąć, ale ogólnie sobie mówiąc fajnie się spisałam, tym bardziej, że późno zaczęłam, jeszcze lunch, wszystko, więc jest całkiem nieźle. Dobra, ja się będę powoli zbierać, bo trzeba iść po malucha. Ogarniam wszystko, staram się wszystko poukładać w nosion. Ja, jak wiecie, często używam nosiona. Używam go także z komunikacją, jeżeli chodzi o Bori Beauty, ale o mój kanał już dużo wcześniej. Mam już zapisane tablice z
filmami, które były na przykład już w 2022. Zaczęłam układać te tablice, co jest wielki sukces. Co prawda nie wyrobiłam się jakoś tak super z jakby to ilością, ale już 2024 to już jest taka masywna tablica z moimi filmami. Za chwilę Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, jak tutaj przy okazji rozmowy z Wami pokażę Wam, jak to tutaj mniej więcej wygląda, ale jest tego całkiem sporo. Zaczęłam już układać sobie 2025, ale jest to dopiero początkowy zarys i raczej nie pokażę Wam pomysłów, żeby Wam nie zdradzać za szybko, ale już te pomysły po prostu przelewam. Tak jak Wam wcześniej wspomniałam, muszę je przelać na jakąś informację właśnie wnosząc, żeby mieć dostęp do tego. Ja bardzo szybko zapominam, te pomysły mi wylatują, a czasami są naprawdę fajne i żal z tego nie zrobić. Ten Notion jest naprawdę super aplikacją. Myślę, że to było moje odkrycie tego 2022. Razem z Moniką teraz mogę się kontaktować, więc naprawdę jako baza taka informacji jest super. I organizacja ogólnie pracy jest naprawdę super. Ja jeszcze chciałabym bardziej dokładnie niektóre tematy robić, więc może jeszcze więcej będę mogła tutaj wprowadzić. Dobra, i to chyba już wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Z pytań z poprzedniego filmu nic nie doszło, więc w tym miejscu się z Wami pożegnam. Będziemy się widzieć w kolejnym filmie, a będzie to weekly vlog, taki tydzień z życia w Busan. Mam nadzieję, że Wam się mam nadzieję, że Wam się podoba powrót do tego formatu także i miło go odbierzecie, a do tego czasu zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia kolejnym razem. Pa!